Siemanko. Jak wiadomo, Lubelszczyzna to stolica cebularza. Nic więc dziwnego, że jest tu wszechobecny. Dosłownie, żeby sprawdzić swoją teorię, postanowiłem przejść się trochę po Lublinie i cebularze były dosłownie wszędzie. Każdy sklep, piekarnia i inne takie mają je w ofercie. Oprócz nich natknąłem się też na jakiś kamień, przy którym było coś o szczęściu czy coś takiego, aż zaraz sesja to... na szczęście. Kontynuując, mamy sklep z pamiątkami i cebularzami, który o ich dostępności informuje nas aż 2 razy. Muzeum Cebularza, a nawet magnes na lodówkę. Cebularz jest na tyle popularny, że nawet na Śląsku Norbi oferował go orzełowi. Orzeł, chodź no. Mam dla ciebie cebularz. Co jak co. Są pyszne i uwielbiam je, więc postanowiłem zrobić swoją wariację na temat cebularza. Zapraszam do mojej kuchni. Dzień dobry Państwu. Jak każde ciasto drożdżowe, zaczynamy od rozczynu. W misce rozpuszczam łyżkę cukru i 2 paczki suchych drożdży. W momencie, kiedy używamy świeżych, możemy zastąpić je 25 gramami. Do tego wszystkiego dodaję kubek ciepłego mleka, wszystko mieszam, żeby ładnie mi się połączyło, po czym nakrywam czystą ścierką i odstawiam do ciepłego miejsca, żeby trochę wyrosło. W międzyczasie kroję pół kilo cebuli w cienkie piórka. Na patelni rozgrzałem już odrobinę masła i oleju. Wrzucam całą swoją cebulę. Dodaję 2 łyżki cukru. Wy możecie dodać mniej, w sumie nawet bym polecił dodać mniej. A następnie wszystko smażę na średnim ogniu, aż się nie zrumieni. Podczas gdy cebula się smaży, w osobnym garnku topię 100 g masła. Będzie nam potrzebne później do ciasta. Teraz uwaga, to co zrobię będzie bardzo nieortodoksyjne, jeżeli chodzi o robienie cebularza. Dodaję łyżeczkę majeranku, łyżeczkę soli i pieprzu do smaku. Kiedy masło się już roztopiło, wlewam je do przygotowanego wcześniej rozczynu. Dodaję pół kilograma mąki, 1 jajko, łyżeczkę soli, a następnie, dokładnie wyczyściwszy ręce, zabieram się za ugniatanie ciasta. Ten proces z początku może wydawać się trochę trudny i możecie mieć wrażenie, że ciasto nie chce współpracować, ale nie poddawajcie się, te proporcje będą idealne i wystarczy trochę pougniatać. Po około 10 minutach, kiedy skończymy już wyrabiać ciasto, znowu przykrywam je czystą ścierką i odnoszę do ciepłego miejsca na godzinę do wyrośnięcia. Kamera mi padała, ale już nie pada, podłączyłem. Więc będę miał jeszcze chwilę czasu. Nie będę musiał niczego tutaj przestawiać. Bo trochę by mi się nie chciało. Ciasto już prawie wrosło, więc zaraz pewnie będę kontynuował nagrywanie i... Gdyby nie to, że teraz pada, to bym pewnie wyszedł potem i zrobił wstawkę przed cały film. Jakby ja to zrobię. Ta wstawka będzie na samym początku, więc wy ją już tutaj oglądaliście, ale ale wiedzcie, że ja ją zrobię po prostu kiedy indziej, bo leję po prostu. Nie mam ochoty wychodzić. Teraz musimy przygotować blachę, ponieważ zaraz będziemy ugniatać nasze cebularze i zabierać się za dalszą robotę.
Trzeba wyłożyć ją papierem do pieczenia i bierzemy ciasto. Okażcie naszemu ciastu trochę miłości. Tak, powinno być sprężyste, dość miękkie, ale po naciśnięciu powinno odbić nie do końca. Kiedy nasze ciasto jest już elastyczne i wyrośnięte, dzielimy je na części. Z tych proporcji wyjdzie nam 6 cebularzy. Także kawałek ciasta wielkości piłki tenisowej formuję w kulkę, a następnie ugniatam na placek wielkości około 15-20 cm. Na mojej blasze mieszczą się tylko 2, także będę musiał robić to partiami, ale zostawiamy je do wyrośnięcia na kolejne pół godziny. Trochę już czekaliśmy, ale spokojnie, zbliżamy się do końca. Teraz nakładamy porządną ilość cebuli na każdy z placków. A następnie wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni na jakieś 20 minut. Za ten czas możemy się trochę ponudzić, umyć naczynia, całą kuchnię, posprzątać ogólnie syf, który zrobiliśmy, bo jest to niezły bajzel, albo pobawić się z kotem i pomyśleć o wyczyszczeniu dywanu. Proszę bardzo, wyszło mi tu 6 cebularzy, 2 duże, 4 małe. Czas zobaczyć nasz efekt końcowy. Tak, są bardzo dobre, pyszne, totalnie polecam. Są tak pyszne, że nawet mój kot nie mógł im się oprzeć. Chociaż mały gnojek jest mało wybredny, także zje cokolwiek. Zapomnijcie o czymkolwiek mówiłem wcześniej. Jak macie taką możliwość, po prostu idźcie do piekarni, kupcie sobie. O wiele bardziej się opłaca.